Są takie dni, że dosłownie nic mi się nie chce. A może inaczej, coś mi się chce, ale nie mam pojęcia co. I myślę, że to jest dobry dzień, żeby sobie namalować czekoladę. Podkreślam, namalować, a nie zjeść, bo ja jestem z tych osób, które wystarczy, że popatrzą na czekoladę i jakimś cudem pół kilo więcej wpadło. Znajoma wciągnie ciasto, poprawi pizzą i nie robi na niej to żadnego wrażenia. A ja wystarczy, że głębiej odetchnę na dziale ze słodyczami i już nawet kilogram mogę doliczyć. Deska ma 2 strony, a serwetka aż 4 fajne grafiki do wyboru. Więc pomyślałam, wybiorę 2 i zrobię czekoladę aż w 2 odsłonach. Z tej strony, na której przykleję torcik, czekolada będzie taka sama jak na torcie, czyli gęsta. Natomiast od strony mafinek będzie inna, taka delikatniejsza, rzadsza i kropelki spływające będą mniejsze. Ja wiem, że malowanie czekolady już było, ale po prostu mam na to ochotę i mam nadzieję, że Was tym malowaniem nie zanudzę. Deskę pomalowałam na biało, a serwetki przyklejam w tradycyjny sposób. To nie jest wielka grafika, więc nie powinno być problemów. A nawet jak będą małe zmarszczki, to wszystko i tak zalakieruję lakierem akrylowym, matowym, no i nie będzie tego widać. Do słodyczy namaluję tło, ale nie chciałam, żeby było jakieś bardzo angażujące, żeby nie odwracało uwagi po pierwsze od samych słodyczy, a po drugie od czekolady, więc właśnie pomysł taki. Taśma malarska, można przykleić 3 takie same paski, ale pomyślałam, że będzie ciekawiej wyglądało, jeżeli jeden pasek podzielę na 2 węższe i w ten sposób powstanie ładniejsza kompozycja. Stary pędzel gąbkowy, mocno wyjechany, ale można go w ten sposób wystrzępić i on daje bardzo ładny, taki nierówny efekt pokrywania kolorem tła. Zupełnie mi nie zależy, żeby to tło było idealne. Takie plamki w żółtych odcieniach lepiej mi pasują, bo dzięki temu cały obrazek będzie miał klimat taki troszkę vintage. Na mokro tło wygląda tak, ale używałam farb Stamperi serii Allegro i one podczas schnięcia troszkę ciemnieją. No właśnie, efekt vintage. Wystarczy jeszcze troszkę pochlapać białym i żółtym plus przyciemnić boki. Myślę, że teraz jest ok. I jeszcze raz lakieruję całość lakierem akrylowym matowym i zabieram się za malowanie pysznej czekolady. Zanim zacznę malować ołówkiem, zaznaczam 2 rzeczy. Po pierwsze kształt czekolady. Po drugie krople. I chodzi o to, żeby wyznaczyć prostą, idealnie pionową kreskę, bo kropelki muszą spływać idealnie pionowo na dół. Jeżeli zrobimy z nich krzywulce, będą spływały po skosie, to będzie bardzo nienaturalnie wyglądało. Jak wspominałam, czekoladę już malowałam i wiem jedno, trzeba sobie dobrać taką farbę, która nam od razu idealnie pasuje. Mieszanie czy dorabianie farby nie jest fajne. Poprzednio brakowało mi 2 razy, za każdym razem dorabiałam troszkę inny kolor i musiałam całą czekoladę jeszcze raz przemalowywać tym innym dorobionym kolorem. Więc tym razem czekolada malowana jest brązem prosto z opakowania. A jaki najlepiej wybrać brąz? Do wyboru są 2 kolory. Po pierwsze taki, który macie, albo taki, który macie i lubicie. Przecież do wyboru mamy czekoladę gorzką, deserową, mleczną, na pewno coś u siebie w szufladzie znajdziecie. Ja tutaj do Was nawijam, a w międzyczasie jedną stronę z czekoladą skończyłam i przeszłam do drugiej. Tutaj inspiracją była czekolada na torcie. Cienki pędzelek, biała farba akrylowa i będą robione odbicia światła, czyli taki delikatny, ale ważny efekt 3D. I wydaje mi się, że w tym momencie czekolada wygląda całkiem fajnie. Jeżeli macie ochotę, to można jeszcze te spływające kropelki podcieniować, ale chyba niekoniecznie, bo na tym etapie już jest nieźle i całkiem smakowicie. Przez chwilę się zastanawiałam, czy czekolady nie pokryć błyszczącym lakierem, ale doszłam do wniosku, że nie jestem pewna, czy to dobrze wyglądało i zostawiłam to wszystko w głębokim macie. A ostatnim etapem, ale niekoniecznym, jest delikatne cieniowanie. Szara farba akrylowa i pędzelek, jeden cieniutki, a drugi skośny. Nic trudnego, cieniutkim pędzelkiem delikatnie nakładam farbę, a tym skośnym ją rozmazuję.
Lubię cieniowanie, bardzo mi się ten efekt podoba, ale tutaj jest takie delikatne, że w kamerze go prawie nie widać. Suszę i już nie lakieruję, ponieważ ten brąz to jest farba Stamperii, seria Allegro i one po wyschnięciu są głęboko matowe. Jeszcze kilka drobiazgów, kilka wstążeczek na wykończenie i moja czekoladowa deska jest gotowa. Uwaga, uwaga, pytanie na zakończenie filmu. Która strona ładniejsza? Ta z gęstą czekoladą, czy ta z cienkimi kropelkami, czyli z rzadką czekoladą? Fajniejsza jest strona z muffinkami, czy ta z tortem? Jeżeli ja miałabym wybierać, to wybieram tą stronę z muffinkami. No dobrze, już Was nie męczę. Koniec. Jak zwykle lista wszystkich artykułów, których używałam w tym filmie, znajduje się pod wideo. Wystarczy kliknąć w link i traficie do naszego sklepu. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, a wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Jeżeli Was tam jeszcze nie ma oczywiście. Do zobaczenia.